tutaj Dispy i witam w kolejnej, kto by się spodziewał, w kolejnej reakcji na kanale. Mamy kolejne klipy z Disenchanted. Idę na rekord, bo akurat wyszły aż 3 klipy z Disenchanted. Mamy official trailer i jeszcze jest klip zatytułowany Nostalgia, czyli chyba po prostu podsumowanie pierwszego filmu i przy okazji zapowiedzenie drugiej części. I jeszcze trzecim klipem, jaki chcę zobaczyć w tej reakcji, to Behind the Scenes, bo to akurat jest taki trzeci klip, który wyszedł kilka godzin temu, kiedy to nagrywam. Zwiastun już kilka dni temu, ale nawet dobrze, że poczekałam, bo już mam kolejne klipy, na które mogę zareagować po prostu. Czemu nie zrobić to za jednym razem? Dobra, bardzo się śpieszę, bo jest całkiem późno. Chciałam zacząć nagrywać o wiele wcześniej, ale były problemy techniczne. Za dużo jest tych problemów technicznych, chyba muszę zmienić aplikację, bo nawet nie wiem, czy podoba wam się styl, w jakim nagrywam te reakcje, ale po prostu do tego się przyzwyczaiłam i po prostu takie mam warunki. W najbliższej przyszłości zmienię sposób, w jaki nagrywam, bo po prostu bez przerwy są jakieś problemy techniczne, jak nie jedno, to drugie. Więc zajęło mi to bardzo dużo czasu, więc teraz chcę się sprężać i obejrzeć te parominutowe klipy jak najszybciej. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna półgodzinna reakcja. Wiem, że to i tak ucinam te reakcje, ale tak normalnie jak je nagrywam, to wychodzą pół godziny, a to jest na przykład półminutowy klip. Pracuję nad tym, żeby aż tak nie przedłużać, bo za bardzo się rozgaduję przy tych reakcjach, a i tak już parę minut mówię. Więc już chyba bez przedłużania zobaczmy sobie oficjalny zwiastun Disenchanted, który już wychodzi. Kiedy on wychodzi? Kiedy ja to nagrywam, to możliwe, że za 2,5 tygodnia? Ale pewnie dostajecie tę reakcję jakieś kilka miesięcy później, nie? Oczywiście, jak z każdym filmikiem, ubrałam się na okazję. W ostatniej chwili w ogóle, bo prawie bym zapomniała, założyłam oczywiście kolczyki z myszką Miki, ale chyba nie muszę znowu pokazywać, bo już kilka razy w innych filmikach pokazywałam te kolczyki. I jeszcze mam taką fajną koszulkę z różami. Idealnie to pasuje do tej reakcji, bo Disenchanted to właśnie, i oczywiście Enchanted, oryginał, zaczarowana. Jest to film, który się naśmiewa z bajek i w ogóle stereotypów Ja wolę nazwać to animacjami niż bajkami, ja sama nawet mówię bajka. Kojarzę, że Giselle w pierwszej części nosiła trochę tam róż we włosach chyba. Sukienki tak też trochę były właśnie jakby udekorowane różami, coś takiego. Więc myślę, że nawet pasuje ta koszulka. I oczywiście resztę nie widzicie jak zawsze. A tutaj mamy pościel. Nie sprzątnęłam, bo już mi się nie chciało. Dobra, oglądamy. To powiedzenie I know that change can be scary widziałam w innym zwiastunie, na który też zrobiłam reakcję. Zapraszam do oglądania pozostałych reakcji. But it can also be exciting. No, oni się naprawdę wyprowadzają. Tutaj widzimy taki ładny domek, jakby pałacyk taki mini. Ja kojarzę tę muzyczkę. Nancy Edward! Robert! Nowa piosenka. W końcu dają Idinie coś zaśpiewać, bo ja w ogóle czytałam taki artykuł o tym, że jedynym takim błędem twórców filmu Enchanted, czy tam Zaczarowana, to właśnie to, że nie dali Idinie w ogóle coś zaśpiewać, bo ona była w pierwszej części i nic nie zaśpiewała, a przecież to jest, jeśli nie kojarzycie Idiny Menzel, ona jest oryginalnym głosem Elsy. I też jest ikoną na Broadwayu, tam jest znana z Wicked. Będzie śpiewać w tym filmie! W końcu! No ładnie brzmi razem. An Andalasian wishing wand. Aha, czyli z okazji narodzin dziecka chyba przyjeżdżają. Does anyone in Andalasia ever just say stuff? Not a A Morgan widocznie już wyrosła z bajek i mówi, że a naprawdę nie można nic normalnie powiedzieć, tylko zawsze trzeba śpiewać. I że w ogóle dają różdżkę. Ciekawy prezent, muszę przyznać. Does anyone in Andalasia ever just say stuff? Not if we can help it. Not if we can help it. O, animowany pałacyk, ale fajnie. This world feels very different. Is it sometimes easier to live in Andalasia? Pokazują animowany
zaawansowany świat, ale fajnie. Well, I wouldn't say easier. We have dragons and ogre rebellions. Last year, the entire kingdom was trapped in a giant whale. Oh, This Pinokio. it is a land far, far away from my friends. I'm so late. I'm a commuter now. you're riding this train. O. Ej, nigdy nie wiedziałam, że można przynosić napisy. Monroeville, tak się nazywa. I teraz nie mogę tego przedstawić z powrotem. On się nazywa Edward? Chwila. Dajcie mi chwilę. Zdawało mi się, że Edward to ten książę. Mi się pomieszały imiona może. Albo napisy źle mi pokazują, albo ja zapomniałam i pomieszało mi się. Dajcie mi chwilę. Dobra, sprawdziłam. Rzeczywiście w napisach jest błąd. Tu nie powinien być Edward, bo Edward to właśnie ten książę. Tutaj powinien być Robert. I znowu zapomniałam jak na imię. Wybaczcie, że poprzednio nie mogłam za bardzo skojarzyć imion postaci. Po prostu jakoś mi się mieszają. Jakoś dawno nie oglądałam pierwszej części. Teraz już wiem, okej? Każdy zamieszany, jeśli chodzi o pracę, takie prawdziwe życie. Nasz świat jest trudny, bo po prostu wybieramy na siebie tyle presji i stresu i tak się przepracowujemy i mamy tyle na głowie. I bardzo chętnie bym czasami sobie poprzebywała w bajkowym świecie, żeby tylko się trochę uspokoić, żeby sobie pobyć tak w ciszy, bez hałasu, spotkać się z księżniczkami, pogadać ze zwierzętami, pośpiewać. A nie, tutaj po prostu czas. Pracuj. Czasami ma się tego dość, więc ja rozumiem Giselle, dlaczego jest trochę zawiedziona swoim nowym życiem. Chociaż nie wiem, dlaczego ona dopiero teraz dochodzi do takich wniosków, że życie nie jest aż takie cudowne w naszym świecie, ale ona się chyba przyzwyczaiła pod koniec pierwszej części, a tak sporo lat później nagle jej bardzo to przeszkadza. No rozumiem, że dopiero teraz dostajemy film, więc nie wiemy jak było wcześniej pomiędzy pierwszą a drugą częścią, ale i tak. Nie rozumiem trochę tego, że ona tak nagle dochodzi znowu do wniosku, bo tak samo w pierwszej części doszło do wniosku, że ten nasz świat nie jest aż taki idealny, ale jednak pozostała w nim, a teraz znowu nie czuje się dobrze. Może po prostu dlatego, że przeprowadzka i nowe prace i to wszystko, a może wcześniej było mniej tego, może nie było aż tak intensywnie, może taka zmiana mogła na nią po prostu w ten sposób wpłynąć, więc taką mam teorię. Nie wiem jak będzie w filmie, ale te kilkanaście, chyba tyle samo co mija od premiery filmu, czyli 15 uznajmy, że tam 15 lat temu to w ogóle przedostała się po raz pierwszy do naszego świata, a teraz w tym roku przeprowadza się, będąc jeszcze w tym nowym świecie, więc to jest taka trochę podwójna przeprowadzka, chociaż niby minęło kilkanaście lat, więc niby się przeprowadza z miejsca na miejsce co kilkanaście lat. Ale może być to dla niej dużo, że nie dość, że jest to ciągle zadziwiający dla niej świat, to jeszcze w ogóle przeprowadza się w tym nowym świecie dla niej. Oglądamy dalej. Over and over and over and over and over and over and over. And then you die. As you can see, Giselle, everyone Co to? And over and then you die? To nie miało być śmieszne, to miało być trochę smutne. Ale... Serio? To ma być ta zła królowa, która tam się pojawiła w innym zwiastunie? Bo jakoś mi tak trochę przypominają. has their place once you found where you fit. Monroeville can be whatever you wish. I wish for a fairy tale life. Remember, happily ever after, it's not always that easy. My hair, it's so high and my dress is so low. Jumping jelly sticks. We got magic? Magic! Będzie jakiś dance. This town is turning into a fairy tale. Mam takie skojarzenie z jednym filmem, za którym nie za bardzo przypadam. Shrek Forever After? Chyba czwarta. I właśnie chyba się nazywa Forever After, coś takiego. I tam właśnie chyba jest podobnie. Ja tak naprawdę nie za bardzo oglądałam tego filmu. Nie jestem za bardzo fanką Shreka. Po prostu nie lubię takiej komedii, okej? Nie lubię Shreka.
Nie lubię, jak ktoś się naśmiewa z Disneya, więc... No. Kojarzę, że ten film właśnie był w podobnym stylu, że Shrek tam podpisał kontrakt, ponieważ tęskni za swoim dawnym życiem i chce, żeby to powróciło. I akurat dostaje taką okazję, sobie życzy, żeby było tak jak dawniej, ale okazuje się, że wszystko wywraca się do góry nogami i chyba właśnie ta osoba, która proponuje tej głównej postaci, żeby zażyczyła sobie dawnego życia. Moją teorią jest to, że właśnie ona jest właśnie tą królową, która się pojawia... O, tu. Że to jest chyba ta sama. Kojarzę, że ten, co właśnie wciągnął do zażyczenia sobie dawnego życia przez głównego bohatera, ale to plącze, jak rzeczywiście już jest spełnione to życzenie, to ta osoba, która właśnie doradziła bohaterowi, żeby sobie tam pomyślała życzenie, staje się nagle władcą tego nowego świata. Czy to nie jest podobne? Bo ja naprawdę nie widziałam za bardzo tego filmu. Dosłownie widziałam fragmenty tylko. Ale coś czuję, że właśnie idą w tym kierunku, że właśnie tak jak Shrek, Giselle chce wrócić do swojego dawnego życia, ale też lubi swoje nowe życie, ale chce je zmienić, żeby było takie jak jej poprzednie życie, ale przez to ta osoba, która namawia ją do tego życzenia, staje się władcą. Czy to nie jest właśnie wątek w tym jednym filmie Shreka? Czy może jednak tylko to jest moja teoria, może być inaczej? But it's all gone terribly wrong. On the last stroke of Zażyczyli sobie tego dawnego życia, ale się okazuje, że nie do końca to było to, czego chcieli, że wyszło na gorsze i trzeba coś z tym zrobić. Chociaż w tym filmie Shreka, Shrek się chyba nie staje zły. Terribly wrong. before. Bo... I'm not an evil cat, I'm not an evil... O! Pip się zamienił w kota! Ojeju! Jest uroczy, ale trochę dziwny, bo tutaj ma ciągle... Anuluj. Ja tutaj ciągle widzę jego takie umarszczenie wiewiórki. To trochę dziwnie wygląda. Ale jest uroczy jako kotek. Chociaż, no, fajnie by było, gdyby się zamienił znowu w tą wiewiórkę, nie? I'm an evil cat, I'm not an evil cat, I'm not an evil cat! What is going on? You need to No, bo to chyba ma przypominać Lucyfera z Kopciuszka, że to wszystko się chyba zamienia w Kopciuszka, nie? Bo mamy złą macochę, mamy różdżkę, mamy chyba właśnie Lucyfera. What is going on? You need to remember your place here. Stepmother, please. Giselle is under a curse. We have to stop this or everything Annalasian will die. There's no one wishing your wish now, Giselle. No, coś czułam, że właśnie ona jest tą złą. I ona właśnie prawdopodobnie jest tą panią, która właśnie mnie namówiła na życzenie. Wishing your wish I ona się nazywa now. Malwina. You know there's only room for one villain in this town. O, będą dwie złe postacie walczyć ze sobą. Giselle kontra... no, jak ona się... Już zapomniałam, nie? Jak ona się nazywa? Malwina. Giselle kontra Malwina. In this town. Złe panie. You're hilarious. Delusional, but hilarious. Będzie mieć swoją magię ptaszków. Dobra, Disney+. Uważam, że ten film ciągle się zapowiada nieźle. I to jest właściwie jedyny film, na jaki czekam jeszcze w tym roku. Tak z ekscytacją, bo Strange World zobaczę, ale pewnie nie będzie jakiś niesamowity. I jeszcze idę na Awatara 2, ale jakoś nie jestem aż taką wielką fanką jedynki. A Disenchanted zapowiada się nieźle. I oby nie zepsuli. I rzeczywiście to będzie takie epickie, jak tutaj pokazują. Dobra, teraz jeszcze na szybko zobaczmy dwa pozostałe klipy. Teraz mamy filmik, który ma tytuł Nostalgia, czyli pewnie tutaj po prostu będzie nostalgia. Podsumują pewnie pierwszy film i może pokażą jakieś nowe sceny. Once upon a time, in a magical kingdom called New York, Giselle and Robert fell in love. Giselle and Robert fell in love. Ale to zabrzmiało. What if I told you that this wasn't the end of their story? I wish. Jumping jelly sticks, we got magic? My wish is turning me into a wicked stepmother. Uh-oh.
Never fear. We will come up with something very smart at the very last minute that solves all our problems. I cieszę się, już to wcześniej powiedziałam, że dostajemy przynajmniej trochę animowanego świata, bo tak i ja, i inni się zastanawiali, czy w ogóle dostaniemy coś z animowanego świata, czyli z Andalazji. Na pewno trochę dostaniemy. All our Cieszę się. problems. Edward. What? That's how it works here. Disney's. Wygląda inaczej animacja rysunkowa w drugiej części, co jest całkiem zrozumiałe, no bo jednak 15 lat później robią ten film, chociaż tak naprawdę chyba trochę mniej, bo oczywiście wcześniej to wszystko nagrywali. No, ale jednak nie jestem przekonana do tej kreski. Jakoś mi się wydaje zbyt taka... niezbyt szczegółowa, jakaś taka zbyt płynna. Ale okej. My wish is turning me into a wicked stepmother. Never fear. We will come up with something very smart at the very last minute that solves all our problems. Edward. What? That's how it works here. Disney's Disenchanted. Rated PG. Streaming November 18th. Only on Disney+. Ojeju, jak to szybko. Okej, Disenchanted. Już 18. Kiedy to nagrywam, to jest 7 listopada, więc za 11 dni. Kiedy to nagrywam, oczywiście. No, fajnie. Dobra, to jeszcze na szybko zobaczę sobie behind the scenes i kończę, bo już chyba muszę się zbierać. Więc jeszcze zobaczymy sobie Capturing the Magic, czyli jak tutaj widać behind the scenes. Dobra. Strzyka mi ręka, przepraszam. Jeśli to słyszycie oczywiście, bo nie wiem. The beating heart of Enchanted is Giselle. Giselle is joy, Giselle is heart, and that is all because of Amy. I feel very connected to the character. I remember just feeling in my soul, I think I'm Giselle. The first Enchanted is so beloved. Now we get to tell a new story. Let's start our new life. This film takes place 10 years after the first film. Okej, 10 lat, nie 15. Ale blisko. Pretty soon this whole place will feel like home, you'll see. So they've moved to suburbia. To suburbia. Przedmieście? Wiesz, słyszę takie słowo, ale... Elektryczność. If this world is not to your liking, then you must change it. So Giselle makes a wish and turns real life into the fairy tale world. I wish. Jumpin' jelly sticks. It's time for a new adventure. But, you know, be careful what you wish for. Something is going on with her, and I want to know what. We have a delicious new villain played by Maya Rudolph. As a little girl, I wanted to be a princess. Jest tutaj napisane, że Malwina, czyli miałam rację. W sensie, no, wygląda podobnie do tej pani, która przekonała Giselle, żeby powiedziała życzenie, ale no, teoria potwierdzona. To jest ta sama pani. And then you grow up and you realize, ooh, the villain's really juicy. Oh, Giselle, what have you done? It's so much fun seeing a whole new side to Giselle. It was really fun to explore a different part of her. I like to call it wicked. Wicked good. People will love the songs and the dancing. This time, Dina and James are singing. This film takes you on a wonderful, adventurous ride and really captures the magic of the original film. Nie mogą przynajmniej dać trochę czarnego ekranu, żeby mogło na spokojnie to zatrzymać? Captures the magic of the original film. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, Disenchanted. Original movie streaming November 18. Disney+. Dobra, to tyle. I tak już nagrywam ponad pół godziny, chociaż pewnie i tak to zostanie ucięte, żeby było jednak krócej. To tyle, jeśli chodzi o moją reakcję na najnowsze klipy z Disenchanted. Też chciałabym zrobić reakcję na nowy interaktywny film Barbie Epic Road Trip. I mam nadzieję, że wszystko mi się nagrało z głosem, bo jeśli nie, to będę wkurzona. Bardzo wkurzona. Wszystko powinno się nagrać dobrze. Z dźwiękiem, z obrazem, ze wszystkim. Mam nadzieję. Bardzo proszę. No, a jeśli wam się podobała ta reakcja, możecie dać lajka, subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, na przykład reakcjami, bo ostatnio dużo ich wychodzi, ale też naprawdę wiele innych filmików wychodzi na kanale, więc polecam subskrybować. Komentujcie, jak wy się zapatrujecie na ten film, a jeśli widzieliście ten film, no to... No, fajnie by było, gdybyście dopisali spoiler alert, nacisnęli parę razy enter, żeby jednak inni się nie natrafili na spoilery, jeśli jeszcze nie widzieli. Przepraszam za moje strzykanie rąk jakoś tak. A najbardziej bym chciała, żebyście właśnie pisali o Disenchanted. Oglądajcie moje filmiki, a ja już się z wami żegnam. Pa!